Witajcie kochani w kolejnym nagraniu z mojej szuflady. Piotr Witek się kłania. W dzisiejszym odcinku zapraszam Was na demonstrację kilku prostych sposobów formatowania tekstu w notatkach w systemie macOS. Po ostatnim nagraniu dotyczącym notatek w zegarku Apple Watch prosiliście o takie nagranie, więc skoro prosicie, ja nagrywam. Zatem zapraszam do aplikacji Notatki. Mamy otwartą aplikację Notatki, a w niej listę zakupową. Dlaczego lista zakupowa? Ponieważ prosiliście mnie o zademonstrowanie, jak tworzyć listy kontrolne, ale zanim przejdę do listy kontrolnej, to jeszcze kilka skrótów, które mogą Wam się przydać w momencie, gdy będziecie formatować notatki. To po pierwsze przydaje się w momencie, gdy macie większe dokumenty, a po drugie, jeśli współdzielicie notatkę z osobami widzącymi, bo wtedy one wizualnie widzą różnice w tekście, a to jest dość istotne dla szybkiego czytania i znajdowania treści konkretnych w ramach większej notatki. Co więc nowy tu wiersz, możemy wędliny, zrobić z taką notatką? Lista zakupowa. Domyślnie pierwszy wiersz w notatce zawsze staje się jej tytułem, ale gdybyśmy to chcieli sformalizować i uczynić go faktycznie tytułem, to możemy oczywiście zaznaczyć ten wiersz lista zakupowa i nacisnąć Command-Shift-T. Tytuł zaznaczone. Wtedy ten wiersz staje się tytułem i w momencie, gdy VoiceOver wejdzie nowy sobie wiersz. na ten wiersz, Lista zakupowa. Tytuł zawiera akapity rozwinięte. Lista zakupowa. słyszymy taki komunikat. Jest to dość długa informacja, więc ja tego z reguły nie wykorzystuję, ale inny skrót to nagłówek. Z nagłówków korzystam już o wiele częściej. Jak robimy nagłówki? W sposób analogiczny, czyli zaznaczamy sobie cały wiersz i naciskamy Command-Shift-H. Nagłówek zaznaczone. Nagłówek lista zakupowa. Treść. Nowy nagłówek zawiera akapity rozwinięte. Lista. Też słyszymy, że jest to nagłówek i też słyszymy, że zawiera akapity. Poniżej treść. Nowy wiersz. mam kilka elementów, czyli wędliny. Nowy wiersz. 10 dekagramów salami z pieprzem. 20 dekagramów szynki litewskiej. 30 dekagramów filetu z indyka. 3 pozycje. Nowy wiersz. Nabiał. I następna Nowy wiersz. 10 jajek. Gdybyśmy chcieli nabiał. tworzyć podsekcje i nagłówki niższego poziomu, to w tym momencie również mamy taką możliwość, czyli sobie oznaczamy nabiał, na przykład zaznaczone. ten nagłówek i naciskam Command-Shift-J podnagłówek zaznaczone. i słyszycie, że VoiceOver anonsuje podnagłówek. Nabiał 30 Wtedy nowy wiersz podnagłówek zawiera akapity. możemy w ten sposób utworzyć strukturę dla dokumentów w notatce. Oczywiście więcej mamy tego typu skrótów, na przykład możemy ten sam nagłówek oznaczyć jako treść główną, zaznaczone. Command-Shift-B. Część główna zaznaczone. Ja to teraz robię po to, żeby nam głównie nie anonsował tych nagłówków. Treść nabiał. Nie mamy takiej informacji. O tym, że jest to treść główna, dowiemy się dopiero, gdy sprawdzimy formatowanie, czyli VoiceOver i literka T. Treść 13 punkt czcionka systemowa. Słyszymy domyślna. Szary nowy 30 dekagramów. Dobra, ale mieliśmy mówić o listach, więc wracamy 20, do list. 10 dekagramów salami z pieprzem. Zaznaczamy nowy sobie wiersz. 10 wszystkie dekagramów. elementy, te, które chcemy oznaczyć jako listę. 20, 30 dekagramów I filetu z zacznijmy indyka. od list numerowanych i punktowanych. Command-Shift i cyferki 7, 8 i 9. One służą do tworzenia list numerowanych i nienumerowanych. 7 jest to lista punktowana, czyli naciskam teraz Command-Shift 7. Lista punktowana, zaznaczone. Słyszycie, lista punktowana. Nastąpiło wejście na I listę. teraz fokusem VoiceOvera będę wchodził na tą listę. Punktor. 10 dekagramów salami z pieprzem. Czyta mi punktor 10 Nastąpiło dekagramów. wędliny. I przede wszystkim informacja, że wchodzę na listę. Nowy wiersz. Nastąpiło wejście na listę punktor. 10 dekagramów salami z pieprzem. Tą samą treść mogę sobie 10, 20, oznaczyć 30 i gdy nacisnę Command-Shift 8, Lista kreskowana, zaznaczona. słyszymy lista kreskowana. Oznacza tu po prostu ta kreska, zwykły myślnik, czyli listy tworzone Kres od nastąpiło myślnika. wyjście. Nowy wiersz. I gdy teraz wejdziemy na taką listę, VoiceOver zaanonsuje nam Wędliny. Nowy wiersz. Nastąpiło wejście na listę kreska. 10 dekagramów salami z pieprzem. kreska 10 dekagramów. A 10, jeśli 20, tą 30 samą dekagramów. treść oznaczymy sobie, naciśniemy Lista Command-Shift numerowana, 9, zaznaczone. stworzymy listę numerowaną nowy i wiersz. teraz VoiceOver będzie nam anonsował Wędliny.
No, nastąpiło wejście na listę 1. 10 dekagramów salami z pieprzem. 2. 20 dekagramów szyn. 3. 30 dekagramów. Czyli niczego nie pominiemy. Ale tak naprawdę, nawet gdy mamy listę numerowaną, to coś możemy pominąć, dlatego korzystamy z list kontrolnych, na przykład tworząc listy zakupowe. A taką listę kontrolną tworzymy w następujący sposób. Oznaczamy tą samą 23, treść 30 dekagramów filetu. I naciskamy Command-Shift-L, jak lista. Lista kontrolna zaznaczona. I słyszymy, lista kontrolna. Jaka jest różnica? Co się dzieje? W momencie, gdy VoiceOver wchodzi na taką listę... Wędliny, nowy wiersz. Nastąpiło wejście na listę, pozycja na liście, niewykonana. 10 dekagramów salami z pieprzem. Pozycja na liście niewykonana i nazwa tej pozycji. Pozycja na liście, niewykonana. 20 dekagramów szynki litewskiej. Co możemy tutaj zrobić? Możemy tutaj po prostu kliknąć, czyli VoiceOver spacja. Wykonane. 20 dekagramów. Że VoiceOver anonsuje nam wykonane. I wtedy, gdy taką listę sobie przeglądamy, słyszymy najpierw... Pozycja na liście, niewykonana. 10 dekagramów salami z pieprz. Pozycja na liście, wykonana. 20 dekagramów szynki litewskiej. W ten sposób możemy sobie oznaczać rzeczy, które zrobiliśmy, które kupiliśmy. Niewykonane. Teraz 20 dekagramów żeby szynki. ponownie była ona niewykonana. Jest to najprostszy sposób zarządzania nie tylko zakupami, ale także naszym czasem, naszymi zadaniami. Jest to super metoda tworzenia list, tak zwanych to-do z angielskiego, do zrobienia. Sam z niej korzystam, odkąd notatki pojawiły się na Apple Watch, korzystam jeszcze częściej, tak więc Wam również polecam. No i jeśli macie jakieś pytania związane z tymi listami kontrolnymi i nie tylko, to śmiało piszcie proszę w komentarzach. Jak tylko będę znał odpowiedzi, to się chętnie nimi z Wami podzielę. I to tyle w dzisiejszym odcinku. Przypominam, że jeśli jeszcze nie zasubskrybowaliście tego kanału, to zróbcie, bo wtedy co 2 tygodnie będziecie otrzymywali informacje o nowościach wideo pojawiających się w mojej szufladzie. Przypominam także, że w kolejnym odcinku o numerze 200, będzie to już 200 odcinek, będę odpowiadał na Wasze pytania. Tak więc macie jeszcze tydzień, żeby podsyłać mi jakieś pytania, a ja następnie będę miał tydzień, żeby przygotować dla Was nagranie z tymi pytaniami i moimi odpowiedziami. Tak więc póki co bardzo Wam dziękuję za uwagę, kłaniam się nisko i zapraszam do kolejnych vlogów z mojej szuflady. Piotr Witek.